Narzędzie H5P służy nam do tworzenia ćwiczeń interaktywnych, bardzo wielu rodzajów ćwiczeń interaktywnych. Tak naprawdę H5P jest narzędziem zewnętrznym, nie jest oryginalnie częścią platformy Moodle, jednak zostało zintegrowane z platformą i dzięki temu wszystkie możliwości tego narzędzia mamy do swojej dyspozycji. Jeśli chcemy się dowiedzieć, jakie konkretnie rodzaje ćwiczeń są możliwe do stworzenia za pomocą tego narzędzia i zobaczyć przykłady, wystarczy, że wejdziemy na stronę h5p.org i klikniemy Examples and Downloads. I tutaj zobaczymy przykłady różnych rodzajów ćwiczeń interaktywnych i jeżeli któryś z nich nas zainteresuje, możemy zobaczyć, jak to ćwiczenie wygląda, jak działa. Klikamy na przykład ćwiczenie Odnajdź miejsca na obrazie i widzimy przykład takiego ćwiczenia. Wskaż wszystkie warzywa na obrazku. No i zaznaczamy, to jest warzywo, to jest, okazuje się, że to nie jest warzywo. Tak więc w ten sposób działa to ćwiczenie. Jak widać, to nie jest warzywo. I w ten sposób możemy sobie zobaczyć różne rodzaje ćwiczeń interaktywnych. Jest ich bardzo dużo rodzajów, są bardzo ciekawe niektóre, więc na pewno warto je przejrzeć. Natomiast zauważmy też, że w momencie, jeżeli przeglądamy te rodzaje ćwiczeń i na przykład któreś z tych ćwiczeń nas na tyle zainteresuje, że będziemy chcieli tego konkretnego ćwiczenia nauczyć się, dowiedzieć się, w jaki sposób ono zostało stworzone, to wystarczy, że klikniemy ten link Reuse, jeśli on się tutaj znajduje, ponieważ nie wszystkie te ćwiczenia możemy w ten sposób pobrać i samodzielnie rozłożyć na czynniki pierwsze, ale niektóre z nich możemy w ten sposób właśnie sobie pobrać. Klikamy Reuse, klikamy Pobierz plik H5P, zapisujemy ten plik gdzieś u siebie na komputerze i następnie będziemy mogli go wgrać na swoją platformę, na platformę Delta i zobaczyć, w jaki sposób to ćwiczenie zostało stworzone. Wróćmy teraz na naszą platformę i zobaczmy, jaka jest ogólna zasada dodawania ćwiczeń typu H5P do naszego kursu. Oczywiście musimy najpierw włączyć tryb edycji i w odpowiednim module tematycznym może dodajmy sobie nowy moduł i w tym ostatnim module klikamy Dodaj aktywność lub zasób i wybieramy typ ćwiczenia H5P. Jest to jedna z aktywności. Nazywamy tutaj nasze ćwiczenie i w tym miejscu umieszczamy plik H5P, jeśli ten plik H5P pobraliśmy ze strony h5p.org. Natomiast jeśli chcemy samodzielnie stworzyć swoje własne ćwiczenie, to otwieramy bank zawartości. Okienko z bankiem zawartości się otworzy jako nowe okno i w tym miejscu możemy dodać ćwiczenie, tworząc je samodzielnie. Jak widać, po kliknięciu przycisku Dodaj widzimy całą paletę tych rodzajów ćwiczeń, więc możemy sobie wybrać, który rodzaj ćwiczenia chcemy stworzyć. I w tym momencie zaczynamy tworzyć nasze ćwiczenie. Nie będę pokazywał w tej chwili całego procesu tworzenia tego ćwiczenia, ponieważ zależny on będzie od konkretnego typu ćwiczenia, a to jest omawiane w innych filmach. Natomiast w momencie, kiedy skończymy już tworzyć nasze ćwiczenie, to ćwiczenie pojawi się właśnie jako jeden z plików tutaj w tym naszym banku zawartości. I w tym momencie tak naprawdę możemy już zamknąć, kiedy już stworzyliśmy to ćwiczenie, możemy zamknąć ten bank zawartości, wrócić do tego okna, w którym dodawaliśmy ćwiczenie H5P do naszego kursu i w tym miejscu, klikając i przechodząc do banku zawartości, możemy wybrać właśnie to ćwiczenie, które przed chwilą stworzyliśmy. No ja akurat nie mam w tej chwili stworzonego ćwiczenia o tematyce panorama morskiego oka, więc wybiorę sobie ćwiczenie na przykład rośliny górskie i
zauważmy, że są dwie opcje. Albo utworzyć kopię pliku i wtedy z banku zawartości to ćwiczenie zostanie przekopiowane w to miejsce w naszym kursie i skutek będzie taki, że jeśli wprowadzimy w tym ćwiczeniu znajdującym się w banku zawartości jakieś zmiany, to te zmiany nie będą odzwierciedlone w naszym kursie. Natomiast jeśli stworzymy link do pliku znajdującego się w banku, to wtedy każda zmiana dokonana w ćwiczeniu znajdującym się w banku będzie odzwierciedlana w kursie. I klikamy wybierz ten plik i mamy ćwiczenie już tutaj umieszczone. Warto jeszcze zwrócić uwagę na opcję H5P i na pewno warto zostawić wyłączone te opcje zezwalaj na pobieranie, przycisk osadzania. To są opcje, które gdybyśmy je włączyli, one by pozwoliły naszym studentom nie tylko korzystać z tego ćwiczenia, ale również właśnie pobrać plik H5P tego naszego ćwiczenia i na przykład wyprowadzić go, wynieść go, umieścić go gdzieś poza naszą uczelnianą platformą. Albo użyć kodu zagnieżdżania tego ćwiczenia i również gdzieś to ćwiczenie zagnieździć poza naszą platformą. Tutaj oczywiście są standardowe opcje dotyczące oceny, przy czym warto pamiętać, że nie wszystkie ćwiczenia H5P są takiego typu, że będą studenci w nich otrzymywali jakieś punkty. Także to trzeba sobie na każdym rodzaju ćwiczenia niestety przetestować, zobaczyć, które z tych ćwiczeń dają studentom punkty, a które nie. I podobnie wygląda sytuacja w przypadku śledzenia aktywności i raportów w tych ćwiczeniach. Też niektóre z tych ćwiczeń H5P obsługują raporty i będziemy wiedzieli, kto, kiedy i w jaki sposób korzystał z tych ćwiczeń, a inne z tych ćwiczeń niestety takich raportów nie dają. I kiedy klikniemy zapisz, wyświetl, to nasze ćwiczenie już się znajduje w kursie. Wrócimy na stronę główną kursu, to zobaczymy je w tym miejscu. Tak wygląda ogólna zasada dodawania ćwiczeń H5P. Natomiast zobaczmy jeszcze to, o czym wspominałem, że możemy się uczyć tworzyć nowe rodzaje ćwiczeń H5P, przeglądając ćwiczenia gotowe, stworzone przez innych i umieszczone w serwisie h5p.org. Czyli jeżeli na tej liście przykładowych ćwiczeń, przeglądając te przykłady, znajdziemy jakiś przykład, który nas zainteresuje i będziemy chcieli się dowiedzieć, w jaki sposób to konkretne ćwiczenie zostało stworzone, sprawdzamy, czy jest możliwość pobrania pliku tego ćwiczenia, czyli czy pod ćwiczeniem znajduje się przycisk Reuse. Jeżeli tak, to go klikamy, pobieramy nasz plik H5P i wracamy do naszego kursu. Dodajemy do kursu aktywność lub za subtypu H5P i ten plik, który pobraliśmy, możemy albo umieścić w tym miejscu, usunę go na razie, albo możemy go też załadować do naszego banku zawartości, czyli klikamy bank zawartości i tutaj również mamy możliwość przesłania takiego pliku pobranego portalu h5p.org i zapisujemy zmiany. Ten plik jest już wczytany na naszej platformie Delta, klikamy modyfikuj i możemy ten plik zobaczyć, w jaki sposób ćwiczenie zostało skonstruowane, jakie ustawienia zostały wprowadzone, jak zostało skonstruowane zadanie i tak naprawdę w ten sposób nauczyć się rodzajów ćwiczeń, których nigdy do tej pory nie robiliśmy. Na koniec zwróćmy uwagę jeszcze na jedną rzecz, że podczas edycji ćwiczeń H5P mamy możliwość modyfikowania tekstów. Kiedy zjedziemy na dół i klikniemy nadpisania tekstu i tłumaczeń, możemy w razie potrzeby, jeśli jakieś teksty są w języku angielskim, możemy te teksty zmienić na swoje własne.
Nie będę oczywiście tych wszystkich tekstów w tej chwili sprawdzał i poprawiał i pewnie nie ma sensu wszystkich poprawiać, natomiast te, które faktycznie studenci widzą podczas rozwiązywania ćwiczenia, możemy spróbować zmienić na język polski, jeśli nie są przetłumaczone w sposób automatyczny. I zamykam już to ćwiczenie, natomiast wróćmy jeszcze do innego typu ćwiczenia, czyli na przykład do filmu interaktywnego. Też go otworzę do edycji, modyfikuj, ponieważ jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, że oprócz modyfikowania tekstu i wprowadzania własnych tłumaczeń, warto też zajrzeć do zachowania, ponieważ tutaj będą opcje, które być może będą nam potrzebne, które kontrolują to, w jaki sposób dane ćwiczenie, dany typ ćwiczenia się zachowuje. Czyli na przykład w przypadku filmu interaktywnego możemy spowodować, że film automatycznie będzie startował w momencie, kiedy student wyświetli to ćwiczenie. Albo że film będzie działał w pętli, czyli kiedy dojdzie do końca, to rozpocznie się odtwarzanie od początku. Więc takie funkcje specyficzne dla danych ćwiczeń znajdziemy w tej zakładce Zachowanie.